Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marta Trakul-Masłowska, reprezentuję Fundację Na Miejscu. My w projekcie jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie takiego działania, które nazywa się laboratoriami miejskimi, albo czasami też po angielsku to nazywamy City Labs. Próbujemy w takiej mikroskali eksperymentalnej spróbować wdrożyć właśnie takie rozwiązania, które zachęcą rodziców i dzieci do wybierania takich alternatywnych w stosunku do, o, przepraszam, coś mi się tu nie przewija. Do alternatywnych sposobów poruszania się po mieście, alternatywnych wobec samochodu. No i tutaj właśnie ważne jest to, że my działamy, to są takie laboratoria, co oznacza, że my działamy w takiej mikroskali. Wybraliśmy sobie 3 szkoły w Warszawie. W każdej szkole wybraliśmy jedną klasę, 2 klasy drugie, jedną klasę trzecią, z którą tak najbliżej współpracujemy. I właśnie z nimi ze społecznością, z otoczeniem szkoły, przy wsparciu ekspertów będziemy wypracowywać pomysły właśnie na takie rozwiązania zbliżone w duchu do tego, o czym wcześniej mówiła Kasia Zagórska, o czym była wcześniejsza prezentacja. Pracujemy w 3 szkołach. Jedna jest na Targówku, druga w Śródmieściu, trzecia w Wawrze. Te 3 szkoły zostały nam wskazane przez Biuro Edukacji jako takie szkoły angażujące się również w projekty wychodzące poza taki podstawowy program nauczania, szkoły takie aktywne. Ale one mają też różną specyfikę przestrzenną, w której się znajdują. Szkoła na Targówku znajduje się na takim dużym PRL-owskim osiedlu. Wawer, szkoła przy ulicy Kajki, jest to takie osiedle, dzielnica willowa, osiedle domków jednorodzinnych, i szkoła w Śródmieściu przy ulicy Kruczkowskiego, no jest to szkoła w centrum, która też się cechuje taką specyfiką, że do tych szkół w centrum często dzieci są dowożone, wcale nie są to dzieci z rejonu, a dowożone są przez rodziców ze względu na miejsce ich pracy. Więc no tutaj wybrałyśmy właśnie te 3 lokalizacje, żeby one się od siebie różniły i żebyśmy właśnie mogły sprawdzać, jak te działania będą w różnych kontekstach działały. Jakoś to się nie zmienia. Dobrze. Tutaj jeszcze raz wspominam o tym celu naszych działań, że właśnie jest nim ta zmiana w myśleniu właśnie o poruszaniu się w drodze do szkoły. Projekt jest ogólnie też jakby rozważamy tam szerzej te zagadnienia związane z poruszaniem się, a tutaj w tych naszych pilotażach też wybraliśmy sobie tą drogę do szkoły jako właśnie takie eksperymentalne działanie, gdzie spróbujemy zmienić wpłynąć na zmianę tych postaw. No i do tego naszego działania zapraszamy społeczność szkolną, właśnie tą klasę, z którą współpracujemy, we współpracy z dyrekcją i rodzicami. Jakoś, proszę, nie zmieniają mi się slajdy, nie wiem dlaczego. W każdej szkole zaplanowałyśmy 12, w każdej szkole pracujemy przez 1 semestr, plus jeszcze kilka miesięcy przez 1 rok szkolny, plus kilka miesięcy następnego roku szkolnego. W każdej szkole zaplanowałyśmy po 12 warsztatów. No i tak, logika jest taka, że najpierw wdrażamy dzieci w ten temat mobilności, dyskutujemy o tym, jak wygląda ich okolica. Właśnie zaprosiliśmy ich do tego, żeby na makietach,
robiliśmy takie makiety szkół i otoczenia szkół. No i ta makieta była czysta. Tutaj to, co Państwo widzicie na taki jakby zbudowany, wydrukowany, to są te budynki szkoły, natomiast całe otoczenie tworzyły dzieci w ramach warsztatu. I robiliśmy to po to, żeby dzieci no, też nabrały takiej orientacji przestrzennej i żebyśmy podyskutowali, żebyśmy mieli taką refleksję na temat tego właśnie, jakie to otoczenie szkoły jest. Czy ono jest zielone, czy ono jest zastawione samochodami, jak duże to jest. Tutaj dzieci też próbowały na tych makietach oznaczać, znaczy tworzyć pomysły na zmiany w tym otoczeniu, czyli dostawiały jakieś daszki, dodatkowe przejścia dla pieszych, to co uważały, że w tych okolicach będzie korzystne. Tutaj jest druga szkoła. Następnie też z wykorzystaniem tych makiet pracowaliśmy już w takich grupach rodzinnych, zaprosiliśmy do współpracy też rodziców. No i rodzice wspólnie z dziećmi oznaczali trasę ze swojego domu do szkoły i no też odnotowaliśmy, w jaki sposób oni ją pokonują. Czy oni ją pokonują pieszo, rowerem, hulajnogą, czy na piechotę, żebyśmy my też się zorientowali, skąd ci rodzice przyjeżdżają i później na tej podstawie no, z tą wiedzą jakoś planowali te zmiany w otoczeniu szkoły. Nie chce się zmienić slajd. Tutaj to, o czym była mowa w poprzedniej prezentacji z tych inspiracji norweskich, że dzieci tutaj są włączane w taką decyzyjność miejską, to my tutaj również to próbujemy wdrażać i wychodzi to bardzo fajnie. To jest tak zwany citizen science. Dzieci, czy w ogóle obywatele, ale w tym wypadku tutaj dzieci, wchodzą w rolę badaczy. No i dzięki temu oni uczą się no, zbierać te dane dotyczące interesującego ich tematu i interpretować te dane, a później na tej podstawie wymyślamy właśnie wspólnie te interwencje. Przepraszam, te slajdy się jakoś nie chcą przewijać. O. Tutaj takim przykładem tego, jak dzieci badają otoczenie swojej szkoły, są takie karty, na których dzieci odnotowują dane z tych czytników pogodowych, które znajdują się przy szkole i w jednej z tych kolumn też odnotowują warunki atmosferyczne danego dnia. I później będziemy pracować nad tym, żeby sprawdzić korelacje, jakie są, na przykład przy jakim wietrze, jaki wpływ ma wiatr na smog, czy na przykład jaki wpływ mają opady właśnie na przykład też na smog. Dzieci tutaj uczą się liczyć i no właśnie obserwować, analizować te korelacje. To była bardzo ciekawa no, zabawa, badanie, gdzie wyposażyliśmy dzieci w taki radar, którym dzieci mierzyły prędkość przejeżdżających samochodów na ulicy przed szkołą. No i niestety wyszło im, że 90% tych samochodów przekracza dozwoloną prędkość na tej ulicy, która tam wynosi 50 km na godzinę. Więc była to fajna zabawa, ale dane mniej zabawne, więc jest to też dla nas wskazówka dotycząca planowanych interwencji, no, że tutaj zdecydowanie wymagane jest spowolnienie po prostu ruchu przed tą szkołą, wdrożenie jakichś rozwiązań drogowych, które spowodują, że te samochody zwolnią. Tutaj dzieci mierzą szerokość chodników i tutaj chłopczyk trzyma w ręku taki licznik, liczy przejeżdżające po prostu pojazdy i zlicza te samochody osobowe, zlicza samochody ciężarowe, zlicza karetki.
No i tutaj takie przykładowe wnioski z tych badań prowadzonych przez dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że światło dla nas to było też bardzo zaskakujący wynik. Mierzyliśmy też, ile trwa światło zielone dla samochodów, a ile trwa światło zielone dla pieszych. No i okazało się, że właśnie w tej szkole w Wawrze, przy ulicy Kajki, światło dla pieszych trwa tylko 20 sekund, a dla samochodów 3 minuty. Aż 3 minuty trzeba czekać, żeby przejść przez no, takie główne przejście przy szkole. No a te 20 sekund, no to jest taki naprawdę minimalny czas do pokonania tego przejścia przez no, zdrową, dorosłą osobę. Jeżeli zacznie w momencie, kiedy ono się idealnie zapali. W Śródmieściu, w tej szkole przy ulicy Kruczkowskiego wyszło nam, że no naprawdę szybkim tempem osoba dorosła musi się przemieszczać przez pasy, żeby zdążyć na zielonym świetle. No jest też po prostu zdecydowanie za krótkie. To jest to, co wspominałam, że te 90% samochodów przekraczało dozwoloną prędkość. No i mierząc szerokość chodników i obserwując, w jaki sposób one są użytkowane, no to dzieci zwróciły też uwagę na to, że te chodniki są bardzo często zastawiane przez samochody, że być może one są szerokie i wygodne, ale w taki sposób no, nielegalny samochody tam parkują. No i to jest dla nas taka, czyli po serii tych warsztatów, które prowadzimy od września z dziećmi i no też przez zaangażowaniu rodziców i szerzej społeczności szkolnej, nie tylko pani wychowawczyni, no na tej podstawie po tych paru miesiącach przechodzimy do projektowania interwencji właśnie w okolicy szkoły. Te interwencjami nazywamy no takie ingerencje w przestrzeń miejską, które zachęcą właśnie rodziców i dzieci do rezygnacji z poruszania się samochodem. W tym całym procesie wspiera nas też taka no, grupa ekspercka. My projektujemy, znaczy wyjściowe te pomysły staramy się wygenerować wspólnie z dziećmi, natomiast po to, żeby te pomysły później urealnić i pomyśleć o tym, które wybrać, aby miały też taki potencjał skalowalności w Warszawie, ale też w innych miastach, zaprosiliśmy do współpracy też grupę takich ekspertów miejskich. No są to rodzice, urzędnicy, no i takie osoby zajmujące się też profesjonalnie po prostu projektowaniem przestrzeni miejskiej, przestrzeni publicznej. Eksperci między innymi od transportu, później, żeby oni nam pomogli po prostu te pomysły wpracowane z dziećmi dopracować i tak urealnić. Te interwencje podzieliliśmy na dwie grupy. One z jednej strony to są takie działania, my to nazywamy placemakingowe, czyli to są takie działania, które jakieś kolorowe interwencje w przestrzeń, które ją uatrakcyjniają, sprawiają tak jak to kolorowe przejście dla pieszych, które sprawiają, że przyjemniej i wygodniej po prostu w tej przestrzeni można się poruszać. A cała druga kategoria tych interwencji, o których myślimy, to są twarde interwencje drogowe. No i tutaj to jest ulica Kajki w Wawrze. Tutaj po prawej stronie, tutaj gdzie nie po tej stronie są drzewa, tylko nie po tej stronie są domy, tylko po tej stronie, gdzie są drzewa, właśnie znajduje się szkoła. No i właśnie przed szkołą znajduje się no, nieoznakowane przejście dla pieszych. Jest to ta ulica, na której 90% samochodów przekracza tę dozwoloną prędkość. No i rodzice, dzieci, społeczność szkolna, nauczyciele, wszyscy wskazali nam na to, że no to przejście jest po prostu bardzo niebezpieczne. No i tutaj pracujemy z naszym wewnętrznie też zespołem i Zarządem Dróg Miejskich, Warszawskim Zarządem Dróg Miejskich nad tym, jak sprawić, żeby to przejście było bezpieczne. Najprawdopodobniej powstaną tutaj takie azyle, czyli zostaną zamontowane takie czerwone wyniesienia, tak,
które powodują, że samochody muszą zwolnić, pokonując te pasy. Nie może tutaj powstać nie mogą tutaj powstać światła, dlatego że w zbyt niedalekiej odległości znajduje się kolejne przejście, na którym są światła, a tutaj takie regulacje drogowe nie pozwalają zbyt często umieszczać świateł. No, zmień się. Kolejnym takim pomysłem, akurat to też w Wawrze, o którym myślimy, jest uruchomienie pilotażowe, takie testowe autobusu szkolnego. Byłby to autobus, albo na przykład nawet 2 autobusy, być może takie 2 mniejsze busiki, które docierałyby w miejsca, w które nie dociera komunikacja miejska, tak żeby zabierać dzieci z pobliża ich domu, znaczy żeby dzieci w pobliżu domu miały możliwość właśnie wejścia do takiego autobusu. Jesteśmy teraz na etapie ustalania trasy wspólnie z rodzicami i z zarządem transportu miejskiego. No i teraz taką późną wiosną albo wczesną jesienią właśnie pilotażowo będziemy starali się puścić taki autobus, który właśnie szczególnie w tej dzielnicy willowej może być takim trafionym rozwiązaniem. Takie już mamy wstępne komentarze właśnie od rodziców. Natomiast na przykład w Śródmieściu przy ulicy Kruczkowskiego planujemy taką interwencję, stworzenie ciekawych tras rowerowo-hulajnogowych dla dzieci. I będą to jakoś tak oznakowane, znaczy te trasy najpierw zostaną zaplanowane przez takie tutaj ekspertki rowerowe, z którymi współpracujemy, tak żeby te trasy były bezpieczne i może takie mniej oczywiste. Powstaną 3 trasy, z takich głównych osiedli, z których dzieci docierają do tej szkoły. No i powstaną tam takie fajne, zabawne oznakowania, które będą zachęcały do tego, żeby właśnie sobie tymi trasami się poruszać. Jesteśmy w trakcie wypracowywania ich, ale duża szansa, że będą to na przykład gry komputerowe, tylko że w realnym świecie. Bardzo dużo tam dzieci gra na przykład w Minecrafta i spróbujemy stworzyć taką trasę, która będzie wykorzystywała te grafiki, jakby logikę tej gry, ale jakby w świecie realnym. Tutaj dzieci rysują taką kolorową ścieżkę, to było dla nas też taką fajną inspiracją do tego, żeby stworzyć też na chodnikach takie esy-floresy, które byłyby takim na przykład zadaniem do przejechania na hulajnodze. No i ostatni tam pomysł, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to jest pomnik hulajnożystki. Jest tu jeszcze taki szkicowy pomysł zaprojektowany przez artystę, z którym współpracujemy, Roberta Czajkę. To będzie akurat interwencja w szkole, działanie w szkole na Targówku. No i to będzie pomnik takiej dziewczynki na hulajnodze, będzie wykonany z takich grubych płyt metalowych. Będzie też taki, że będzie można sobie na niego wejść i tak jakby będzie taki trochę interaktywny, będzie można się na nim trochę też pobawić. Na Targówku będzie to częścią takiej szerszego działania. Dzieci wymyśliły, że właśnie w okolicy szkoły będzie to strefa monitorowana przez dzieci. Będzie to seria działań, które będą miały zwracać uwagę dorosłych. Uwaga, tutaj rządzą dzieci, tu się poruszają dzieci i prosimy o to, żebyście też dorośli byli uważni na naszą obecność. Ogólnie tych interwencji będzie kilkanaście. No i logika jest taka, że po wdrożeniu tych interwencji będziemy monitorować i badać, w jaki sposób one działają, tak? I będziemy sprawdzać, które faktycznie są skuteczne i później przeliczać, sprawdzać to, w jaki sposób ewentualnie można by je było przenosić w inne lokalizacje lub multiplikować, skalować. Nie wiem, czy jest tutaj jakieś miejsce na pytania, czy tylko taka rozmowa, Kasiu, nie wiem.
Wiesz co, tam trwa jakaś troszeczkę dyskusja na czacie dotycząca Tak? Dobra, to już autobusów. Tak. dobrze, to ja już tutaj... Natomiast może zostawimy te pytania i całą dyskusję na koniec i damy teraz Kasi czas na zaprezentowanie jej części. A jeżeli będą jakieś pytania właśnie, to zostawimy. Dobra, jasne. Wspólnie je Dziękuję bardzo. potraktujemy. Dziękuję również.